Halo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na Słonecznej Farmie. W ostatnim odcinku pewnie zauważyliście, że tam jest moment, że ja coś tam mówię, ale nic nie ma i tam pewnie dam muzykę w to. Ja zawsze sprawdzam, czy mikrofon mam włączony, a pewnie nie sprawdziłem. I tak wyszło, że po prostu coś tam mówiłem i w ogóle nie było mnie słychać. Dzisiaj zobaczcie, piękny kolejny dzień. Mamy już grudzień. Jest środa i przyjechali do nas z rana tutaj wyciąć nam drzewo. Myśleliśmy, że to wszystkie od linii tu napięcia, gdzie rośnie, one wszystkie ale oni są od tej głównej tutaj linii. Oni od tej głównej linii napięcia są i oni po prostu ucięli tylko tu, gdzie rosło blisko tej głównej linii napięcia, co idzie tam, przez naszą ziemię. Oni tylko to obcięli. Oczywiście zaczęli rzucać na nasz żywopłot, który posadziliśmy. Musieliśmy powiedzieć, żeby uważali. Ale pocięli tylko to, rzucili, spytali się, czy mogą. No nam się przyda. Będzie do podpałki. I pojechali sobie. Pohałasowali, pojechali. Raz zwróciłem im tam uwagę, bo zaczęli rzucać na ten żywopłot. Mówią okej, i dalej zrzucali. Kominek tak, postanowiłem dokupić jedną jeszcze metrową rurę, żeby był powyżej szczytu lepszy cuk. Nie jest zły, ale przyda się na pewno, żeby był troszkę lepszy. Zaczynam dalej kończyć gipsowanie, ostatni ten kawałek. I też pościągałem te klipsy. Niestety, tak jak się słucha kogoś w sklepie. Mówi, nie, to nie trzeba uszczelniacza dawać na tych podłączeniach. Trzeba, dlatego że w kominie jest różnica temperatur i się skrapla później. I tu rano przyszłem, to była cała podłoga zawalona takim, wiecie, tą smołą taką. I gdzieś tam ciekło z górnego klipsa. Musiałem to pościągać, posilikinować tym specjalnym silikonem. I teraz fajnie nie cieknie, ale cały komin brudny trzeba wyczyścić i całe tu było brudne, ściana, zobaczcie, jeszcze zachlapana. Nie wiem, czy widzicie, jak ściana tam zachlapana jest. Bo to jak przestało się palić w nocy, to po prostu zaczęło się skraplać. I gdzieś tam sobie ciekło. A poza tym jest naprawdę super. Fajnie grzejemy tu, suszymy ściany i ja kontynuuję tutaj z tym ostatnim kawałkiem. Ściszyłem muzykę i znowu widzicie, zapomniałem o muzyce. Nie wiem, czy mi tego teraz YouTube nie wytnie, bo czasami jest tak, że muzyka w tle leci i prawa autorskie naruszacie. Ileś tam sekund może tylko lecieć. Ale tak, kominek się pali, zasilikonowałem bo ciekło. Fajnie jest teraz, nie cieknie. I kontynuuję tutaj ten ostatni kawałek, gipsuję i wtedy drugą warstwę już jadę na gotowo, lekkie szlifowanko. I zamykamy temat i skupię się, nie wiem, czy zdążę to przed świętami zrobić, ale izolację na suficie. Mój tata fajną rzecz mi podpowiedział. Można takie do podwieszania sufitu kupić metalowe, aluminiowe, metalowe takie, to są takie jakby, jak to powiedzieć, takie kawałki metalu. Można je zagiąć. I ja to mogę zagiąć i włożyć za ten kątowniczek tam i po prostu przykręcać, zamiast męczyć się i przykręcać drewniane listwy do tego metalu, to po prostu tylko do tych takich metalowych, tych, co podwiesza się sufit, poprzykręcać. I dużo szybciej to pójdzie i łatwiej. Tylko muszę poszukać, czy coś takiego jest tu dostępne w sklepach, bo dużo rzeczy w Portugalii, w Anglii na przykład, czy w Polsce idziecie do hurtowni, wszystko jest. Tutaj ja muszę objeździć 5 i jeszcze nie ma pewnych rzeczy, które my już jesteśmy przyzwyczajeni. Wiecie, w reszcie Europy, w Polsce, w Anglii, w Niemczech gdzieś, że to wszystko jest. Tutaj dużo tych rzeczy, takich rozwiązań jeszcze nie ma. Nie wiem, czemu tak jest, ale po prostu nie ma. Dlatego będę musiał pojechać, poszukać. Jak nie, to tata mi wyśle paczkę pewnie z Polski i tyle, bo nie będę się męczył, żeby wszystkie te metalowe
te owniki przewiercać bo to będzie, no nie da się wkręcić bezpośrednio. Próbowałem, trzeba to nawiercać i wtedy to zajmuje trochę czasu. Dobra, zabieram się za resztę gipsowania i pokażę Wam rezultat końcowy. Także widzicie, wszystko pięknie składa się do kupy, że tak powiem. I będziemy gotowi na święta. Niedługo sprzątanie, strojenie i musimy jakąś rogówkę tu kupić, żeby było na czym posiedzieć. Może projektory kupimy, żeby można było sobie coś pooglądać. My generalnie telewizji nie oglądamy, oglądamy jakiś YouTube, oglądamy przykładowo też jakieś filmy z neta, ale telewizji nie oglądamy. My nawet nie mamy telewizora. Nie mamy telewizora już od bardzo dawna. Także czy telewizor w ogóle będzie? Pewnie będzie, bo do YouTube'a się przydaje tam czasami. Dobra, nie marudzę już, na razie, do później. Halo, cześć, witajcie na słonecznej farmie w Portugalii. Zobaczcie, tak wygląda basen, już pusty, czyścimy. To znaczy Gosia tam czyści, mopuje i układamy taki murek z kamieni. Murek po prostu tam się później przysypie do tego kamienia. Wyczyści się, wleje się nową wodę i ładnie to powinno być już. Głównie dlatego jest zielone, bo jak ta woda stała cały czas i nie była jakby do tych kamieni, czyli to się nie filtrowało w ogóle. Ona po prostu się dopiero później zaczęło padać i także musimy od razu nalać na kamienie, żeby się zaczęła filtrować i zobaczyć, jaki to ma skutek, czy to da radę samo się tak z siebie wyfiltrować. Podobno da, ale zobaczymy, w praktyce wyjdzie wszystko, bo no nie chcemy dorzucać chemii. Ja się biorę za finałowe gipsowanie. Poszlifowałem trochę ściany po tym pierwszym cały czas palę w kominku, żeby fajnie wyschło wszystko. Naprawdę kominek, teraz ściany już się tak nagrzały, że troszeczkę się wrzuci i jest super. Wszystko jest tutaj suche na pieprz już. Także zobaczcie, w kominku się fajnie pali. Wszystko teraz jak polepiłem, to fajnie nic nie cieknie, ale dodam, tak jak mówiłem, dodam jeszcze jedną rurę, żeby był lepszy cuk trochę. Ale naprawdę, tu jest tak gorąco. Ta ściana, którą wczoraj gipsowałem, skończyłem wszystko gipsować, to już jest słódka prawie. Parę plamek takich jest. Naprawdę, uwierzcie mi, jest tu tak gorąco. I to okna są pootwierane. Wszystkie okna są otwarte i jest gorąco. Ale chcę, żeby właśnie był ten przewiew, żeby to wszystko fajnie się wysuszyło. Ja już poszlifowałem wstępnie te większe takie i teraz będę ostatnią, już tą finałową gładź kładł. Taką, że później tylko lekko przeszlifować, pomalować, gotowe. Ale super, tak to wszystko wygląda. Tu wczoraj skończyłem gipsować resztę. Także wszystko jest pogipsowane. Tam jakieś kamienie wystają, ale tu będzie kuchnia, także to będzie zasłonięte, także nic z tym nie robię. Mógłbym to skuć, ale nie chce mi się, bo będą tam szafki po prostu do zasłoni. Została mi finał, wokół okna muszę też pogipsować. I tam też wokół okna muszę pogipsować. Ale generalnie już biorę się za finałową warstwę gipsu. I lekkie szlifowanko, malowanko i gotowe, zamykamy temat. Jutro jedziemy do Castello, także rozejrzymy się za takimi metodami do wieszania sufitu, żeby też robić te listwy na sufit i izolację może jeszcze przed świętami, ale to mówię, to nie jest priorytet. Ok, zabieram się do pracy. Do usłyszenia później. Halo, cześć, dzień dobry. Witajcie wszyscy na farmie. Jest wcześnie rano. Słoneczko wstaje, rosa na trawie. Dzisiaj jest sobota i akcja jest taka, że sprzątamy domek już. Sprzątamy domek, przygotowujemy. Wczoraj byliśmy na zakupach, nie nagrywaliśmy zakupów, ale kupiliśmy rogówkę.
do domku, no że musimy gdzieś na święta mieć siedzieć, dlatego chcemy już teraz, został tydzień do przyjazdu dzieci, synów, także chcemy już posprzątać domek. Rogówki Wam na razie nie pokażę, bo jest zasłonięta plandeką, bo ją wyciągnęliśmy, nie mogliśmy samochodu z tyłu zamknąć, trochę wystawała. I jest tutaj, o, tutaj jest pod tą plandeką. Taki kolor, jak widać, taki, to nie jest żółt, taki, no trochę żółty, musztardowy powiedzmy. Kupiłem też rurę, teraz będę rurę zakładał. Rurę zakładał będę, żeby przedłużyć komin, żeby był lepszy cuk, bo myślę, że powinien wystawać ponad szczyt. Jest dobrze, ale będzie lepiej na pewno jak dołożę tą rurę. Tu już Webasto chodzi i się grzeje, bo nie chcę komina na razie nagrzewać. Poczekajcie, gdzie jest światło. Gdzie jest światło? O, światło. Skubi się już dobija. No co Skubi, nic tu się nie dzieje, nic tu się nie dzieje. Także kupiliśmy rogówkę, rurę, stolik taki do kawy. Kupiliśmy i... po kość swoją przyszedł. I kupiliśmy też krzesło. Poczekajcie, zapalę światełko. Także, my tu dzisiaj sprzątamy. Tą ścianę lekko przeszlifować, pomalować, bo chcemy tu projektor też, żeby sobie na święta oglądać coś na ścianie. Telewizora na razie nie będziemy kupować. Takie krzesło, zobaczcie, takie krzesło, mój tron. Poczekajcie, bo chyba zaparowany obiektyw. O, teraz dużo lepiej. Także takie krzesło. Kupiłem tą rurę do kominka, będę to właśnie teraz, bo to jest 5 sekund roboty, żeby to przedłużyć. I też stolik do kawy, pokażę Wam później jak to złożymy. Także ogarniamy to wszystko, wywalamy, sprzątamy, podłogi myjemy, szlifujemy, malujemy tą ścianę. Bo ja sobie później tam jeszcze gipsować mogę, szlifować już nie, bo to będzie się kurzyło, ale pogipsować tą drugą warstwę, bo jeszcze tamta ściana jest niezagipsowana, druga warstwa i tu od połowy też jest niezagipsowane i tam też jest jeszcze niezagipsowane do końca. To widać na tej ścianie różnica, wystarczy lekko przeszlifować, a tutaj widać jakie są jeszcze tam nierówności. Co chcesz? Drzwi, żebym Ci otworzył, Skubi, tak? Masz, chodź. Dzisiaj ostatni dzień, taki 17-20 stopni. Rano jest chłodno, ale w dzień 17, cały tydzień, drugi tydzień już tak. Ale od jutra już ma się pogorszyć, już do 12-10 stopni ma spaść. Zabieram się teraz, nie widzieliście, bo było zamglone. Tak wyglądają, te poduszki od tej rogówki. Ale mówię, rogówkę pokażę Wam jak złożymy już. I tak, za rogówkę zapłaciliśmy 1500. I prawdopodobnie z Polski, bo wszystko w tym sklepie, te stoliki, to wszystko było z Polski. Rogówka 1500, pewnie w Polsce jest taniej, no ale no niestety jest cena jaka jest. I to była jedna powiem Wam, z tańszych rogówek, bo były tam 2,5-3 tysiące rogówki, dużo większe, ale no taka normalna kanapa to gdzieś zwykła, bez żadnych funkcji, to mówimy 350 euro do 1000 euro z jakąś funkcją, taka mówimy kanapa. Rogówka to już 1500-1300 to najniższe ceny. Krzesło kosztowało tam do 100 coś euro, to krzesło, ten fotel taki. I stolik był najtańszy z tego wszystkiego, bo stolik kosztował 60 euro. Pokażę go Wam później, jak go złożę, bo on jest w paczce do złożenia. Ok, zabieram się za przedłużanie tego komina i zobaczymy się później. Jak już ogarniemy, złożymy rogówkę, zobaczycie jak to wygląda. Halo, witajcie z powrotem. Prace idą pełną parą. Przedłużyłem komin. Poczekajcie, odkurzę obiektyw.
Przedłużyłem komin, zobaczcie, tak to teraz wygląda. To było 5 sekund roboty. Tylko odkręcić objemkę, założyć następną. Myślę, że czuję, że jest dużo lepiej. To nasze graty. Część personalnych rzeczy wróci do środka boksy, reszta do garażu pójdzie. Ale już widać różnicę. Pokażę Wam później, jak wstawimy jeszcze rogówkę i stolik i coś tam. Gosia już sprząta. Zobaczcie, ile tu jest przestrzeni. Pierwszą warstwę położyłem na ścianę. Jeszcze tylko drugą warstwę na tej połowie, co nie miałem pomalowane. I tą resztę później powoli jeszcze coś tam pogipsuję delikatnie, bo gipsowanie się nie kurzy, ale szlifowanie nie. Kominek, wszystko. Kuchnia wróciła na swoje miejsce na razie, łóżko tu wróci. Tu będzie rogóweczka przy kominku. Będzie pięknie. Będzie pięknie, Gosia? Tak. Będzie pięknie, będzie cudownie. Choineczkę się wstawi, ozdoby i będzie po prostu jak w bajce. A domek jeszcze nieskończony. O, Skubiemu się komin nie podoba. On ciągle na niego szczeka. Co tam Skubi jest? Komin. To komin jest. Zobaczcie, dzisiaj znowu następny piękny dzień. 17-20 stopni, ale ostatni chyba dzień, bo już później spada do 12-10, ale to jest też tak, spadnie i za tydzień, dwa znowu coś tam popada może i później znowu na przykład jest tydzień, 2 tygodnie po 20 stopni. I tak jak w tamtym roku najbardziej chyba padało jakoś w marcu, luty, marzec jakoś najbardziej padało, tak jeszcze na koniec. Ok, zabieram się do dalszego i pokażę Wam, jak już wstawimy rogówkę, jak ta rogówka wygląda, ten stoliczek. O właśnie, zabieram się za skręcanie stoliczka. Ok, posprzątane, rogówka złożona, stoliczek złożony. Tak to wygląda. To wszystko możemy przestawiać w dowolnym tym, ale tak to wygląda. Zobaczcie, taka rogówka. 1500, taka rogówka. To się wysuwa. O, czekajcie. O, to się wysuwa, tak. I można tutaj spać też. Stoliczek taki. Krzesełko. Tu będzie nasze łóżko. Tymczasowo. Dopóki nie zbudujemy tutaj tej podłogi u góry. I te poduszki, o, robi się coś takiego z nimi. Można je ustawiać. Tak i o. Takie coś. Super. Tu postawimy pewnie choinkę w rogu i jesteśmy gotowi do świąt. Nic, zabieram się za układanie dalszych rzeczy, bo trochę mamy na zewnątrz tych boksów, tego wszystkiego. Trzeba to do garażu poznosić gdzieś, poukładać. Ale wstępnie jest super. Ok. Do usłyszenia, do później. Trzymajcie się. Halo, dzień dobry, witam wszystkich na słonecznej farmie w Portugalii. Słuchajcie, byliśmy wczoraj na zakupach takich świątecznych. Kupiłem profile, żeby do sufitu, bo są dużo tańsze niż drewniane listwy. Takie profile 3-metrowe kupiłem. Chyba 30 ich tutaj jest, bo jest po 10 w paczce. 3-metrowe profile. Będzie dużo łatwiej to zamontować. I cokolwiek tam później, czy gipsy, czy błazeria, będzie dużo łatwiej to przykręcić. Poza tym ozdoby jakieś do choinki kupiliśmy telewizor. Taki najtańszy w promocji jakiś tam był za 250 €, żeby YouTube obejrzeć na święta coś. My telewizji nie oglądamy generalnie, żadnych programów, wiadomości ani nic, ale filmy czy YouTube obejrzymy, także się przyda. Poza tym
mam przegląd w styczniu i chciałem go zrobić już teraz, bo powiedzieli, dobra, możesz wjeżdżać. Ale oczywiście, jakby to nie było, w Portugalii wyszedł duży problem, że tak powiem. O, gdzie są moje karty? Poczekajcie, bo pokażę Wam, o co chodzi w karcie. Ok, jestem z powrotem, byłem po kartę i poczekajcie, czy to widać tutaj, żebym... Tak, zobaczcie, tu w portugalskiej karcie od samochodu jest rozmiar opon. I teraz pojawia się problem. Rozmiar opon i wiadomo, numer siedzeń to jest, ale nie wiem, czy pamiętacie, że tu było od początku, ja musiałem siedzenie załatwiać na złomie, żeby tu wstawiać, bo jest 6 siedzeń zarejestrowanych, a samochód oryginalnie ma fabryczne 5 siedzeń. Czyli właściciel prawdopodobnie załatwił sobie w takim jakby ułożeniu to i zamówił, ale oni nie zmienili w papierach. I teraz tu mamy 6 siedzeń wpisane w papiery. Oni nie chcieli tego zmienić tam na przeglądzie. Musiałem załatwiać siedzenie, wkręcać, ale ja to siedzenie później wykręciłem. I teraz widać, że zobaczcie, tutaj, o, Skubi już do samochodu skoły. Tutaj z przodu są 2 siedzenia, z tyłu 3. A oryginalnie tu powinno być takie podwójne siedzenie z przodu. Ja załatwiłem ze złomu, trzymam je. Zobaczcie, tutaj je trzymam. Tylko no nie chce mi się przekręcać. Ale oni nie chcieli tego zmienić, bo to generalnie nic nie zmienia. Teraz tak, problem z oponami. Opony właściciel sobie też zmienił prawdopodobnie na większe. Oni się nic mnie nie pytali o opony, nie sprawdzili. Wpisali prawdopodobnie tu w ten dokument opony, które są fabryczne. Nie sprawdzali, jakie ja mam oryginalnie, tylko sobie wpisali fabryczne. A ja tu mam zupełnie inne. Ja tu mam 18 cali. To są 2, 3, 5, 4, 5 R18. To są 18-calowe, a w dokumencie jest wpisane tutaj 195, 70, 15-calowe. A w dokumencie jest wpisane 15-calowe. No i oczywiście ja pojechałem na ten przegląd, zapłaciłem, wjechałem. Pan od razu spojrzał, opona i powiedział: nie, dziękuję, nic się nie da z tym zrobić. Do urzędu pojechałem, tego EMT czy coś tam, jakiś urząd telekomunikacji. Też powiedzieli: nie, musisz założyć fabryczne opony. Także no tragedia, muszę kupić felgi, opony. I przyjechałem tutaj do mechanika. Słuchajcie, przyjechałem do mechanika, zobaczcie jaka pogoda, już jest chłodno. Wczoraj był przymrozek, rano jest tak 2 stopnie, 1 stopień, wczoraj był przymrozek. Wczoraj pojechałem do mechanika i mówię mu, że muszę mieć opony Sten. No ale on zaczął dzwonić, dzisiaj mam rano przyjechać i prawdopodobnie on zna tam kogoś w Wydziale Telekomunikacji w Castelo Branco i postara się, żeby mi to zmienili w papierach na ten mój rozmiar opon. I spytam się też go o siedzenie, czy mi nie zmienią tego, żeby było 5 siedzeń, no bo no nie ma to moim zdaniem żadnego znaczenia, po prostu jest mniej osób. Gdyby to było na przykład odwrotnie, to rozumiem, ale tu jest 5 siedzeń, tak, w środku. Czyli wystarczy liczbę zmienić na 5, no zobaczymy jak to wyjdzie. Także jadę do mechanika i powiem Wam później, co wyszło z tym. Czy dało się to zmienić, czy nie dało się to zmienić. Co z tym zrobiliśmy. Dobra, na razie do usłyszenia, do później. Halo, cześć, witajcie. Miałem Wam pokazać telewizor. Zobaczcie, tak wygląda telewizor. W komineczku się pali, klimat już jest. Choineczka niedługo będzie. Jesteśmy gotowi do świąt. W telewizji leci Mr. Goblin. Goblin odkrywca oglądam. Taki i to jest jakiś, on kosztował 260 dokładnie, tak się nazywa ten telewizor, nie jest żadna promocja. Kupiliśmy go w Oszołomie, jak ja to mówię, Oszon, w Allegro, w Castelo Branco. Bo byliśmy w Wortenie
ale nie mieli żadnych fajnych promocji. A tam się otworzył nowy elektroniczny i taki wziąłem. Najtańszy 50-calowy, co naprawdę uważam, że jest bardzo tanio teraz. Nie chcę przepłacać, bo kosztują tam po 1500, 2000, wiadomo, z jakimiś tam lepszymi funkcjami, bajerami, ale to jest dalej przykładowo 50 cali, tak? Teraz tak, co z mechanikiem wyszło? Byłem u mechanika i mówił, żeby się nie martwić, bo on załatwi, że nie ma problemu z oponami, on nie rozumiał, o co chodzi. Załatwi, podzwoni i pojadę jeszcze raz po prostu, a siedzenie nie da się załatwić. Siedzenie niestety muszę przekręcić na MOT i po prostu później z powrotem przekręcić jedno siedzenie. No bez sens, ale postaram się, ja nie miałem przedtem czasu, nie myślałem o tym, ale postaram się spróbować w tym urzędzie technicznym, urzędzie samochodowym w Castelo Branco, czy jakieś podanie mogę złożyć o zmianę ilości, bo myślę, że powinno coś takiego być, że zmiana ilości siedzeń. Może się mylę, ale spróbuję, dam Wam znać kiedyś, jak będę to robił. Dobra, na razie trzymajcie się. Słuchajcie, no więc na czym stanęło z samochodem? Był mechanik u mnie ze znajomym Anglikiem, który zna portugalski i powiedział mi, że muszę jechać do Forda, że Ford Castelo Branco, w Castelo Branco nie ma Forda, jest Opel chyba i tam są Fordy, ale muszę zobaczyć. Powiedział, że mogę jechać na przegląd z oponami, że nie mogą mi zrobić problemu z oponami, w razie czego mam do niego zadzwonić, że to nie powinni w razie czego mam zawołać szefa i a generalnie mam jechać do Forda i Ford ma mi wystawić papierek, podobno też bez problemu, że jakby oni nie widzą problemu, że akceptują, że jest 5 siedzeń i koła są takiego rozmiaru i z tym papierem muszę jechać do Wydziału Komunikacji w Castelo Branco, żeby mi zmienili, że samochód ma takie opony i że ma 5 siedzeń, a nie 6 siedzeń. Tylko że ja nie mam czasu na to teraz. Ja do tego Forda pojadę jutro, bo jutro jadę do Castello na przegląd, ale żeby ten przegląd przejść bez problemu, bo opony nie zrobią problemu, muszę wymienić siedzenie. I teraz siedzenie ja już mam, bo miałem ten problem przy przeglądzie głównym. Scooby, zostaw to! Scooby! No zobaczcie, no co za szatan mały. Scooby, dawaj to, już! Zabrał mi gąbkę od kluczy. O, dobra, poczekajcie, muszę go dogonić. No, naganiałem się za małym szatanem i z gąbki na narzędzia, która była tutaj, zostały tylko strzępy. Dobra, ale o co chodzi? Bo kamerę postawiłem, ale się naganiałem za nim. No niestety, pies jest tylko pies. Muszę wyjąć to siedzenie. Odkręciłem. O, coś tu Kamil nabroił. Okej. Czyli jeszcze muszę odkręcić to. Dobra, czyli siedzenie, śruby 4 mam odkręcone, ale zapomniałem, że tu muszę pas odkręcić. Pas odkręcić, bo on też i mam siedzenia, no bezsens totalny dla mnie, ale co mam zrobić? Tu mam, zobaczcie, ze złomu siedzenia, podwójne siedzenie, które tam ledwo wchodzi, ale wchodzi i pasują śruby. I muszę je wstawić, że jest 6 siedzeń, a nie 5 siedzeń. Gdzie to jest oryginalne, fabryczne siedzenie. To jest w fabryce zmienione, po prostu nie zmienili w papierach. O, zobaczcie, to jest ten sam kolor, wszystko, podłączenie, grzanie fotela elektryczne. To jest to samo siedzenie. No niestety, no trochę mnie aż głowa boli od tego. Ale co zrobić? Także montuję to siedzenie, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, bo muszę pasy odkręcić. I zobaczcie, to piękne siedzenie robi wypad. Troszkę jest tu usyfione, bo dawno nie sprzątane było. Trzeba było odkurzyć i posprzątać. Myślę, że jak zmienię siedzenie, to się za to zabiorę. I to siedzenie
One ma na dole układ taki sam, ten, bo tam jest taki 4 ten i on jest dużo mniejszy niż siedzenie. Ale jak ostatnio nawet miałem to siedzenie wsadzone, to drzwi tak ledwo się zamykają, bo trochę ten bok wystaje. Dlatego teraz muszę włożyć to siedzenie do środka. No mówię Wam, nie no, właśnie przy takich czasami rzeczach tutaj w Portugalii ręce opadają, ale nic z tym nie można zrobić. Niestety. Poczekajcie, żebym ja tu ostatnio porysowałem lakier, jak to wkładałem. Zobaczmy. Człowiek się natyra. O, tak. Już wprawy nabrałem. Ok. Tak. I tu się też wyciągało. Aha, wyciąga się tę gąbkę. Tak. No mówię Wam, cuda nie widzę. I zobaczcie, jak zobaczycie, jak to tutaj wchodzi. Czekajcie. Się tutaj... Tak, to musi wejść tutaj pod gąbkę. O, tak. Nie wiem, czemu tam nie chce mi wejść. Czy ostatnio też takie... Okej. Tu pod ten plastik. Nie wchodzi to tak prosto tutaj, jakby się wydawało. Się tu nawzdycham. Okej, zobaczcie. I tak to wchodzi tutaj. Ledwo, ale wchodzi. I teraz muszę z powrotem przykręcić śruby. Z powrotem przykręcić pas. Tak. Nie pamiętam, jak ten pas był tu przykręcony. On tu gdzieś musi być przykręcony. Gdzieś chyba tutaj. Okej, tutaj do siedzenia. Tak, on jest do siedzenia przykręcony. Tutaj do tej dziurki. Tu do tej dziurki 4 te przykręcone i jeszcze to musi być do pasa przykręcone. Bo tam jest w podłodze też dziura i to musi być przykręcone. O kurde, namacham się. Dobra, zabieram się za montaż i pokażę Wam, jak wszystko jest zmontowane. No i słuchajcie, kolejna bezsensowna robota zrobione. Tak to wygląda. Przykręcone. Tutaj zobaczcie, do pasa. Tam jest do podłogi śruba. Bo on jest przystosowany na 6 siedzeń, ale po prostu ktoś sobie, właściciel zażyczył, że chce 5 siedzeń. 2 z przodu, a nie 2. To znaczy 2 z przodu, a nie 3 z przodu. A tak jak teraz są 3 z przodu, i zobaczcie, to jest stare gdzieś ze złomowiska. Żeby było. No muszę jechać do Forda. W miarę się zamyka. Muszę jechać do Forda, żeby to po prostu zmienili. Tak jak powiedział mój mechanik, że oni to powinni bez problemu zmienić w Fordzie i wtedy z tym zapiskiem jechać tam. No ale taki, widzicie, dzień zabawy, a jutro dam Wam znać, czy przeszłem przegląd, czy nie. Przegląd tutaj kosztuje chyba 36 euro. Ok, to na tyle z dzisiejszego dnia, także na razie trzymajcie się.
Cześć, witajcie. Pojechałem do Castello z rana zrobić przegląd. Stres niesamowity. Przeszłem ten przegląd. Mam na cały rok do 26 roku 01-08 i dwie rzeczy, które mi wpisał Pan. No już wiedział o tych oponach. Wpisał mi to po prostu w uwagi i muszę do Forda pojechać w ciągu roku. To znaczy, to też nie jest do końca powiedziane, czy ten Ford mi wystawi ten papier. Z Kubi nie jedziemy nigdzie. Czy ten Ford wystawi mi ten papier? Najpierw pewnie do nich zadzwonię, bo nie ma w Castello Branco Forda, jest tylko w Coimbrze i gdzieś tam w dwóch innych miejscach jest dealer Forda. Także muszę do nich zadzwonić, się spytać, czy mi po prostu zmienią, żebym siedzenia nie musiał zmieniać. Tutaj znowu muszę teraz wykręcić i wsadzić pojedyncze siedzenie, no bo to nie jest nam potrzebne i brzydko wygląda. A mam oryginalne, fabryczne, pojedyncze siedzenie. I drugą rzecz, tutaj widać na tym papierku, którą mi wpisał, to, że muszę mieć homologację na hak. Że nie mam homologacji w papierach wpisanej na hak. I teraz opcje są dwie. Albo go wykręcam, bo raczej go nie będę potrzebował. No ale wiadomo, fajnie by było mieć może przyczepkę. Niż tyle roboty, to nie jest tak łatwo przecież to odkręcić i później znowu przykręcać. Poza tym jak policja zatrzyma mnie bez homologacji, jakbym coś ciągnął, to też nie da rady. Także muszę się dowiedzieć, ile kosztuje zrobienie takiej homologacji na ten hak. Jeżeli po prostu nie będzie to nie wiadomo jak skomplikowane, to zrobię tą homologację, a jeżeli nie, to niestety trzeba będzie hak wykręcić. Także super, dobra wiadomość, w tym starym roku zabieram się za przekręcanie znowu fotela i na pewno nagram specjalny odcinek z podsumowania roku całego, jak to wyszło na YouTubie i wszystko, będzie specjalny odcinek, ile zarobiłem, ale gdybyśmy się nie widzieli, na pewno będzie live też jeszcze ostatni w tym roku i nawet nie wiem, czy to wyjdzie w tym roku, także no, jakby wyszło w tym roku, to życzę wszystkim dobrego nowego roku i wszystkiego dobrego na święta, ale raczej podejrzewam, że to już wyjdzie po nowym roku. Także nagram specjalny odcinek, a to zobaczycie z opóźnieniem pewnie. Dobra, trzymajcie się, na razie. Ja się zabieram za bezsensowne przekręcanie fotela. Nara.